Siema, witajcie na następnej wyprawie, tym razem w Seulu. A z nami bezdomny pelikan, możecie go kojarzyć z paru naprawdę dobrych filmów, a jeśli nie, to zapraszamy na jego kanał, bo jest naprawdę spoczko. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy opuszczoną dzielnicę w Seulu. A pamiętajcie, że tutaj jest więcej kamer niż ludzi w Polsce. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Jaj, pozdro. Jesteśmy na całej opuszczonej dzielnicy w Seulu i mamy taką rozkminę, ponieważ w Seulu, w Korei wszędzie są kamery. Ale to jest tutaj wielka dzielnica, musimy znaleźć miejsce, gdzie nie będzie kamer i wtedy sobie spróbujemy wejść i spenetrować. No już nawet jadąc samochodem zauważyliśmy, raz tu stojąc widzę już 4 kamery, co nie? Są napisy CCTV, co oznacza, że jest ten teren monitorowany, ale o tyle jest dobrze, że będziemy mogli sobie przejść tak jak teraz tą ulicą ogólnie dostępną i tylko jeśli znajdziemy taką małą luczkę, to wbijamy się na drugą stronę. Więc patent jest taki, że jak nas zgarną, to żeby nie stracić całego odcinka, to najpierw idziemy po prostu taką ulicą i zobaczcie, to wszystko po lewej stronie i po prawej stronie jest opuszczone. Historia jest taka, że wykupił to prawdopodobnie deweloper i będzie stawiał coś takiego, co widzicie o tam w tle. Ale to, że takie osiedla w ogóle są opuszczone tutaj, nie? Wiesz, Kądziu, jak to wygląda? Jak opuszczone miasto. Jak Fukushima z 19 roku. Nawet nie przechodząc przez te barierki, zobaczcie, że już są pierwsze gadżety, co nie? Patrz jaki temat. No, to już jest... Ty, a tu jest w środku w ogóle statek. Taki, widzicie? Ale to jest wszystko powyciągane z tych domów, wiesz? Tak. To, co ludzie zostawili. Jeep. Jestem ciekaw, czy oni zostawili sam taki swój cykl. No tutaj macie kasę fiskalną na przykład. No co Po ty? prostu to, czego nie brali, no, to zostawiali na ulicy, na niech leży, czy po prostu mieli się wynieść stąd jak najszybciej i pozostawiali. Wiesz co, to wygląda trochę tak, jak oni by zaczęli to opróżniać. To jest całe miasto wielkości na przykład Starachowic w Polsce, które jest opuszczone. Cała ta dzielnica została wykupiona, wszystkich wysiedlają, odprawiają i budują wielkie wieżowce. Także tutaj mamy tak naprawdę chodzenia na kilka odcinków. No co najlepsze, że tutaj w ogóle można się zgubić, co? Chodzisz tak tymi uliczkami, chodzisz, a wiadomo kiedy oni to mniej więcej opuścili? Oj, wiesz co, pytałem się tutaj takiej pani, którą spotkałem, mówiła po angielsku, ale nie wiedziała. Ale z tego co ja czytałem, to jest tak, że opuszczają i to jest zawsze jakieś 2-3 miesiące i to po prostu wszystko równają. Czyli to, co mówisz, że 3 miesiące temu to jeszcze mogli ludzie żyć? Ale właśnie to wygląda, jakby to było już trochę dłużej opuszczone, nie? Pewnie z jakiś rok. Zobacz w gazety w skrzynce. To w ogóle winda jest, ty. No? Z którego są roku? 2009. 2009. No. Mam tłumacza. No. Budowa budynku została zakończona w związku z projektem przebudowy. W przypadku nieautoryzowanego wtargnięcia będzie ścigany, w tym przypadku kodeks karny, 3 lata więzienia lub 5 milionów wonów. Z zakazem wchodzenia można wpaść w kłopoty. 5 milionów to jest 15 tysięcy no złotych. ponad, 16 prawie. 5 milionów, tak? To czekaj, wpisuję. 15 675 zł. Ja Konrad, teraz mów o Patronite. Panie. To jest coś, co mnie też ciekawi, coś co było w Japonii. Zobaczcie, że wszystkie rzeczy prywatne są dalej za taśmą, co znaczy o tym, że to jest po prostu, no nie wiem, czy ktoś chce to może, to skarbonka. Tak. Czy ktoś może po to przyjść, wiesz. O, weź jeszcze to spróbujemy przetłumaczyć. Zapobieganie przestępczości, całodobowe filmowanie i tu jest nazwa tej firmy. To pewnie firma Prywatna firma. Tak. Tak. Trzeba odpukać. No. Niemalowane. Raz, dwa, trzy. Niemalowane trzeba odpukać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu jeszcze obczajcie jakie zdobienia na bramie. To nie jest złote, ale to wszystko zostało. Kurczę, i nikt tego nie rusza i to jest właśnie ta różnica pomiędzy Europą a Azją. Że u nas już dawno by to wszystko zostało rozkradzione. Ty, ale tutaj to nawet możesz normalnie wejść. Spójrzcie, ale tutaj nie wejdę. Ja nawet nie wiem, czy to jest opuszczone, czy nie. Bo tak sobie chodzę. Ale to jest zamknięte wszystko, więc chyba dlatego, że tutaj można wejść. O! A. Wyszedłem na górę. Widzicie? To jest zamknięte. Tam są te kamery, a tam jest ta szkoła, to ja stąd idę. Bo zaraz będą dzwonić na policję albo do tej firmy ochroniarskiej. Patrz, przez płot można zobaczyć jeszcze w środku jakiś do aerobiku, tak? Maszyna. Hello. Hello. Korea.
English. English, yes. No English. A little bit. 여기 no camera. No? No. Camera. We don't Camera video. No. Widzisz, że jeżeli przyszedł, to znaczy po prostu o tym, że rzeczywiście ktoś sprawdza te kamery, to nie? Nagrywasz teraz? Cały czas. Dobrze. Tylko no nogi, to nie? Kurde, no widzisz, bo jesteśmy we trzech. Wiesz, mamy te kamery, ja sobie No z rozumiem. telefonem chodziłem, ja z tyle godzinę chodziłem i bez przypału było, nie? Czy jeśli nie wchodzimy No, tam... poczekaj. Ah, yeah, we understand. Okay. No problem. But we can just walk. Okay? Sir. We can walk over there, but not go inside. Okej. Czyli możemy chodzić dookoła domów i sobie filmować, ale nie możemy wejść do środka. Okej? Okej, thank you. Kamsamida. All is clear. W ogóle tu sobie musisz tego jeepa zapamiętać, co nie? No. Może tak być, a tu możemy zejść na dół. No generalnie facet wyglądał tak jak z jakiejś gry komputerowej, co nie? Ale był Jak taki, z Jakuzy, z no. jednej strony tak, a z drugiej taki był miły. Wiesz co, ale wiesz czemu on był miły? Dlatego, że... Nie, dlatego, że nie znał angielskiego. I było mu trochę głupio, co nie? Ale Koreańczycy są ogólnie mili, tacy, są otwarci i są spoko, nie są tacy, wiesz, pieniacze, nie? Okej. Czy policja koreańska też jest miła? Ale widzisz, przyszła ochrona, czyli prywatna firma. No tak. Dobra. Dowiedzieliśmy się tyle, że nam nie wolno wchodzić do środka, czyli nie odkryliśmy nic nowego, co nie? Tam pani sobie idzie. Pytanie, czy idziemy teraz do góry, Ja bym poszedł tam do góry, czy no. idziemy tam? To jakiś nabór do jakiegoś wojska? Możliwe, że tutaj ciągle są nabory. Tutaj jest Pamiętaj, że oni... Widzisz? Zobacz. wojskowa służba, każdy 2 lata. Widzisz? No, Jest jakaś kura w hełmie. zostań kurą w kremu. Zostań kurą w hełmie. Jesteś wolontariuszem. Wydaje mi się, że to nie jest opuszczone. No tak, na pewno ktoś jeździ Znaczy, taką no to motorynką. nie, ale to rzeczywiście wyglądało... To jest chyba automat z fajkami, wiesz? Nie, jakaś książka jest w środku. Nie, Automat z książkami. nie, z fajkami, Dobra. prawda, no. Olśniło mnie. No, Wiem, przypomniałem ci, gdzie musimy iść. dobra, Na górę. to idziemy. Słuchajcie, jest rano, tutaj chłopaki przyjechali, są Uważaj. po jetlagu, ja jestem na jetlagu od 1,5 miesiąca, ale damy radę. I to wszystko tam na dole jest opuszczone? To jest, te tereny, z tego jak patrzyłem z góry, z innego miejsca, to też było właśnie większość opuszczone. Byśmy polatali dronem, ale jako, że jesteśmy niedaleko Korei Północnej, no to jest bardzo zakazane, więc tutaj nie polatamy dronem. To jest w ogóle jak jakiś rozumiecie. krzyż. Oni tutaj mają bardzo dużo kościołów, które mają takie wielkie neony, krzyża i nawet wiesz, w środku bloku takiego ogromnego, na przykład na 30 piętrze jest kościół. Z lutego, jak ktoś coś kradnie. No widzisz. Ale tutaj jest to samo miejsce zdjęcie, widzisz? Nie, chyba nie kradnie, tylko podrzuca śmieci, wiesz? Może to jest tam chyba o to, że nie segregują śmieci, wiesz? Że nie Może do być. Nieźle, Co o co? kradzież chodzi, a tutaj niesegregowanie śmieci jest gorsze niż To jest kradzież. największe przestępstwo. Raczej nie wygląda na zamieszkane. Dobra, ja się chociaż wejdę do środka na sekundę, na tą klatkę. Tu są jakieś w ogóle rozpiski jeszcze. Co w tych wszystkich domach, blokach łatwo wejść na dach, więc możemy wejść na dach i zobaczymy z góry wtedy. A to nie wygląda... A, tu paczki czyjeś leżą w ogóle, czaisz? Może rzeczywiście ktoś tu mieszka. Tutaj są jakieś sadzonki. Tam stary, rozwalony motor, nawet 2. Więc to jest czyjeś podwórko i na pewno ktoś tutaj mieszka. Sądząc właśnie po tym praniu z tyłu. Ale czemu ktoś sobie z tyłu powiesił pranie? Może to jest jakiś właśnie coś na zasadzie ludzi, którzy tutaj weszli w momencie, kiedy wszystkich tutaj wyprowadzali i są trochę takimi dzikimi lokatorami. Widzicie, to nie jest w żaden sposób zagrodzone. Tutaj chociażby z tamtej tam jakiś typ stał sobie przy samochodzie. Tu jadą. To jest na pewno zamieszkałe. To wszystko tutaj, to gdzie oni mówili, jeśli to nie jest zamieszkałe, to jest... O, widzicie, ktoś tam podjechał nawet do nich. I zobaczcie, wyszliśmy na dach. Tam jest ta szkoła, No. czyli tamten obszar obeszliśmy. Zostało nam to tutaj też, co nie? No i teraz zobaczcie sami, czy to jest opuszczone, czy nie? Czy ktoś tu mieszka, czy nie? Bo jesteśmy właśnie w jednym z takich bloków, który wygląda po części na opuszczony, a po części
Nie na opuszczony, ale kurczę klimacik. Trochę jak w Japonii, a trochę nie. No dobra, to idziemy dalej. No tam nie można wejść, ale tam wszystko jest zamknięte. Zamykane? No. Centralnie jak ty tam wbiłeś, to przejechał budowlaniec na koparce. Ja wiem, tak jeszcze bebzon wciągałem, tam się schowałem tak, żeby mnie nie widział, jak w tą stronę spojrzał. Nie wiem jak my to zrobiliśmy, ale dotarliśmy do Włoch. Miejsce, w którym jeszcze nas nie było. Hiszpańskich schodów. Mówiłem, że nas kot zaprowadzi, zobacz. To ten sam? Ten sam. Kiciu. Ślepy, dlatego trafił. Nie no, trochę nas widzi. No tu kamer nie widzę na razie. No lecimy. Tutaj ustępuję. Show must go on. To po cichutku. Ja wiem, że oni nie są wysocy, ale to już jest przegięcie. Zobaczcie na to. No dobra, ale tu była jakaś kucheneczka. Dało się wbić i chyba tam nie było, nie jestem pewien, ale chyba nie było kamer. Sprzątane wszystko. Tu jakie wejście do kibelka. Ale niski sufit w ogóle, nie? No ale no, ciężko było się wyprostować, ale robiąc kupę można. Ty, ale tutaj znowu jest lipa, bo to wszystko jest tam u góry. A tu nie wejdziesz, tu jest wszystko zawalone. Tu jest wszystko zawalone. No, jakieś śmieci, małe domki. A żeby tam na górę wejść, no to rzeczywiście. To się trzeba tam dostać, co? Od góry jakoś. Tylko że... No tak. Jakoś... Pomysł w ogóle? Co to jest? Długopisy. Na szyję, tak, jak to się nazywa, chokery? A, okej. No, no. Dobra, no to A nie, to samolot i muchy. w takim razie musimy wyjść znowu i od razu taka bramka będzie po prawej i tam tak samo dzida. No to tak zrobimy. No tędy nie przejdziesz, nie? Udało mi się przetłumaczyć taki wielki znak. Tu generalnie chodzi o to, że jest to zamknięte 12 grudnia 2022. I teraz chodzimy, szukamy wejścia. Za takimi białymi drzwiami się to wszystko kryje, ale wszędzie są takie oto kamery. No i tu nie masz taśmy ani niczego. Tu jest otwarte w ogóle, patrz. Tu jest otwarte, bez żadnego przypału. No właśnie, w końcu się udało, a naprawdę żyliśmy ze 2 godziny, bo to jest ogromne. Tylko teraz musimy uważać na przypał, żeby nikt nas nie zobaczył, nikt nas nie usłyszał. Dobra, to wbijam do jakiejś chatki. Kurde, tutaj to już trochę wybebeszone. Łazieneczka. W ogóle jaka różnica terenu, widzicie? Poziomów. A i tu były takie w stylu japońskim przesuwane drzwi. Tu widzę materacę. Jeszcze na górę już się sufit zwalił na łeb. Ale słuchajcie, tego jest tam dość sporo w tamtą stronę. Ci ludzie ciągle krzyczą, a oni mają taki ton głosu, mówienia, jakby krzyczeli. Więc nie wiem, czy to do nas, czy nie, ale zobaczcie, w jakim stanie jest to mieszkanie. Ruina. Tutaj łazienka. Zobaczymy jeszcze co. Ui! To taka jakby spiżarnia, nie wiem, z łazienki, ale za wiele nie ma. Te wszystkie domy już są opróżnione. Więc tak jak mówiliśmy, że te śmieci to są tam na zewnątrz. O.
też jest otwarty, można wyjść. Super to wygląda z zewnątrz, ale w środku niestety już nic nie zostało. Oczywiście trzeba zamknąć to, tak jak było. Patrzcie na to, jakie przejście. I to jest otwarte. 2021. Kalendarz. Widać, że środek już wybebeszony, znaczy się po prostu zostawili tylko zabudowę, ale meble, reszta, cenne rzeczy pozabierali. To widzę, że można iść jeszcze wyżej i to całe miasto się tam ciągnie na górę właśnie. Wejdźmy na piętro. Zamknięte. W ogóle jakiego farta mieliśmy. Chodziliśmy, a żeśmy wychodzili te wejście tutaj. Do domu przynajmniej lepiej mnie nie widać tak bardzo. Jestem już na takim piętrze, że widać wszystko. Spójrzcie, jakie to jest zawalone już. I co to? Wybijana ta podłoga. A to jaki ładny daszek. Ktoś chciał mieć 2 okna. I kalendarz 2021, czyli w 2021 roku jeszcze to działało. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest. Widać, że to już jest taki gruby stan, zaawansowany prac. Tutaj tapeta. Światło wyłączam. No i co? Pokazaliśmy wam parę takich domów, one w większości wyglądają identycznie. Są po prostu, tutaj jest najwięcej, bo jestem na górze, więc nie wyciągnęli wszystkiego i tutaj widać jakieś miejsce na piekarnik, aneks kuchenny, ale te mieszkania to mieli malutkie raczej. No i wszystkie, jak widzicie, takie same, a cały sprzęt, jaki był w tych mieszkaniach, to chyba jest właśnie na ulicach, że po prostu je wzięli. Tutaj jest takie schodki i jeszcze piętro wyżej. Pytanie, czy zaraz nie wejdziemy w jakąś kamerę. Obczajcie. Tu jest cała droga. I wbiłem się prosto w kamerę, która jest tam, widzicie? Centralnie nowa kamera. Ty, bo wyszedłem, kurczę, na piętro wyżej i centralnie wyszedłem na kamery, wiesz? No. No dobra, czyli mamy wyjść. No, słyszysz mnie? O dobra, już cię widzę, idę. Ale wylazłem i centralnie otworzyłem sam sobie furtkę i tuż, kamera, co nie? Centralnie, no zawijajmy się z tym. Dobra, chodźmy, no. Tak, nie, serio, bez kitu. Tam u samej góry jest ta ulica, co już te białe bramy widać. Ale przynajmniej udało nam się znaleźć tutaj. Dobra, musimy wychodzić już stąd raczej, ponieważ Kuba natknął się na kamerę, ale jeśli podobała wam się ta wyprawa, no to zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie do Bezdomnego Pelikana tutaj. Też masz tosy odcinki i dziękujemy naszym patronom, bo to dzięki wam możemy kręcić filmy z tego miejsca. Tutaj jest główna ulica, więc kończmy już nagranie. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!